Witajcie na kanale EV Repair. W dzisiejszym odcinku po raz kolejny zajmiemy się tematem Tesla Model S. Czy warto ją kupować? I w tym roku nam wychodzi, że za 80 000, także oglądajcie. Gdy Twój samochód elektryczny ulega awarii, zaczyna się wyścig z czasem. Zaczynasz nerwowo wyszukiwać w internecie, zaczynasz szukać na forach internetowych, zaczynasz szukać na Facebooku. Pojawiają się anonimowe odpowiedzi i anonimowe warsztaty, co do których nie masz pewności, że wykonają usługę poprawnie. 1 million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. Na szczęście dość szukania po omacku. Czas na rewolucję w serwisowaniu samochodów elektrycznych. Znajdź właściwy warsztat, sprawdź co naprawdę potrafi, skontaktuj się z nim, uruchom nawigację i jedź. EV Repair Finder. Skończ z chaosem, postaw na bezpieczeństwo. Słuchajcie, Wiktoria przygotowała dla mnie takie zestawienie ofert z Otomoto na Tesla Model S. Poprosiłem ją, żeby podzieliła te oferty na oferty Tesla Model S od rocznika 12 mniej więcej do 17, czyli wiecie o co chodzi. Zakładamy, że mniej więcej w tym okresie mamy darmowe ładowanie i Tesla Model S od rocznika 17 do 20. Przyjęliśmy barierę 80 000, bo wydaje mi się, że to jest taka najbardziej popularna cena na używaną Tesla Model S. Co nam wychodzi z tego dokumentu? Wychodzi nam z tego dokumentu, że o dziwo najwięcej ofert tego typu samochodów to są samochody europejskie. Najwięcej rocznikowo jest rocznika 2014, czyli takiego rocznika niekoniecznie najlepszego, bo mówimy o samochodach jednak z tylnym napędem. O dziwo mamy tylko jeden samochód ze Stanów Zjednoczonych, albo przynajmniej tylko w jednej ofercie został podany kraj pochodzenia. W tym segmencie cenowym, jeżeli chodzi o rocznik 17-20, mamy tylko parę ofert w tym segmencie cenowym i są to raczej oferty z bardzo dużym przebiegiem. Wracając do przebiegu, jeżeli patrzymy nawet na te roczniki 2013-2017, bardzo ciężko jest znaleźć jakikolwiek samochód z przebiegiem poniżej 100 000 kilometrów. I to tyle, jeżeli chodzi o ceny i segmentację tego rynku. Cieszy mnie to, że bardzo dużo jest ofert europejskich, a teraz przejdziemy do tego, czy w ogóle warto się zainteresować takim samochodem. I znowu powiem, oczywiście to zależy. Przede wszystkim, jeszcze raz podkreślę, bo to trzeba zawsze i każdorazowo powiedzieć, najbardziej zależy to od tego, czego wy szukacie. Więc duża część odpowiedzi na to pytanie będzie leżała tak naprawdę właśnie w waszym celu. Czyli jaki jest wasz cel posiadania takiego samochodu, jakie są wasze rzeczywiste priorytety. Natomiast ja opowiem troszeczkę na temat tego. Oczywiście będę też się odnosił do wcześniejszych materiałów, bo tak jak mówiłem, materiały na temat każdego modelu Tesli nakręcamy co roku. Jeden z takich materiałów do niedawna był przyklejony jako pierwszy na naszym kanale właśnie o Tesla Model S, z tym, że zmieniła się cena. Tesla Model S w ogóle przestała być niedawno produkowana. Fabryka we Fremont znajduje inne przeznaczenie. No i te samochody stają się w pewnym sensie samochodami klasycznymi. W tym odcinku nie będę specjalnie koncentrował się na, jakby to powiedzieć, standardowych usterkach tego samochodu, bo o tym mieliśmy już parę odcinków. Wiktoria wam tutaj wrzuci linki, natomiast ja bym chciał odpowiedzieć bardziej na to pytanie, czy ja bym w ogóle taki samochód kupił. No więc przede wszystkim najprawdopodobniej Tesla Model S bym nie kupił. Przede wszystkim miałem już 4 Tesla Model S. Miałem Tesla Model S z roku 14, miałem Tesla Model S z roku 15. Nie wiem, czy pamiętacie, mamy całą serię na temat właśnie Red Kelly, czyli czerwonej Tesla Model S, którą naprawialiśmy. Miałem Tesla Model S z roku 16, dokładnie taką, jaką posiada Daniel Grzyb, czyli S90D. I miałem Teslę S75D, taką białą. Ona się nazywała z kolei White Dolores. I każda z tych Tesli dała mi jakieś tam doświadczenie. Jeżeli chodzi o odczucia wewnętrzne i to, jak ten samochód, jakby który z tych samochodów podobał mi się najbardziej, jeżeli chodzi o wnętrze i kulturę jazdy, to była Dolores biała, czyli ta, która miała białe wnętrze. Może też przy okazji znajdą się przebitki z tego samochodu. Miała bardzo ładne wnętrze, miała już te wszystkie rzeczy poliftowe. Także White Dolores, czyli ta, powiedzmy, biała Tesla Model S poliftowa S75D była najfajniejszą pod względem wyglądu, pod względem jakby takiego obcowania z tym samochodem. To była najfajniejsza Tesla Model S, jaką miałem w swoim posiadaniu. Natomiast najbardziej sentymentalnie odnoszę się do Tesla Model S85D, czyli Red Kelly, którą jeździłem do Hiszpanii i ona była takim samochodem, który odbudowywałem sam. To była Tesla, na podstawie której też nakręciliśmy całą właśnie serię. Można powiedzieć, że w pewnym sensie ona się też przyczyniła do rozwoju tej firmy, więc podchodzę do niej sentymentalnie. I teraz przejdźmy do czegoś, co lubię najbardziej. Determinantów wyboru. Czyli gdybym ja wybierał Tesla Model S, gdybym musiał, bo ja osobiście już bym Tesla Model S nie kupił, ale gdybym musiał, to jaki model bym wybrał, o jakim pochodzeniu i z jakimi wskaźnikami związanymi z jego zużyciem i tak dalej, gdybym wybierał taki samochód, na jakim bym się skoncentrował. Więc
Pierwsze dwie rzeczy, które determinują wasz wybór, to jest darmowe ładowanie lub brak darmowego ładowania. Była jeszcze taka opcja przejściowa, czyli Tesla przez jakiś czas dodawała do tych samochodów tak zwane darmowe ładowanie na pierwszego właściciela. Wiele osób traktuje to w ten sposób, że po prostu używa dalej konta poprzedniego właściciela i korzysta z darmowego ładowania. No jest to dyskusyjne, ale na pewno jest to mniej nielegalne, jeżeli można tak w ogóle powiedzieć, niż używanie darmowego ładowania przy użyciu jakichś tam trików wtedy, kiedy się go nie ma. I to absolutnie traktuję jako rzecz, o której nie chcę rozmawiać, bo to jest po prostu zwykła kradzież energii elektrycznej, więc ten temat sobie odkładamy na bok. Takich rzeczy się po prostu nie robi i my tego nie robimy. Teraz, Tesle z darmowym ładowaniem skończyły się mniej więcej z końcem 2016 roku. Tak, czyli SC01, czyli Supercharger darmowy Free Unlimited Supercharging, czyli nielimitowane darmowe ładowanie, wtedy się skończyło. Wszystkie europejskie samochody sprzedawane jako nowe, które nie miały żadnej przygody większej, mają tą właśnie właściwość, czyli mają to darmowe, dożywotnie ładowanie na superchargerach. I w tym portfolio modeli znajdują się modele od roku 12 do 14, a tak naprawdę 13, bo Tesla się w zasadzie w 12 roku w Europie nie sprzedawała jako samochód w konfiguracji europejskiej, czyli 13, 14 z dużym tylnym silnikiem. Absolutnie bym nie traktował takich ofert jako oferty do wybrania. To są dosyć, albo najbardziej awaryjne Tesla Model S. Są to samochody bardzo prototypowe, a już szczególnie rok 13, który miał najwięcej jakby najgorszych i awaryjnych rozwiązań. W roku 14 parę rzeczy poprawiono, ale wciąż ten problem silnika dużego z tyłu pozostał. I modelem, który w tym portfolio akurat modelowym wybrał, jest model między latami 15 a 16 z przedliftową budą. Dlaczego bym dokonał takiego wyboru? Bo wtedy mamy do czynienia z najlepszym możliwie technicznie samochodem, a jednocześnie mamy benefit w postaci niższej ceny ze względu na to, że mamy do czynienia z modelem przedliftowym. No bo model przedliftowy, to pewnie też zobaczycie na przebitkach, ma nowy zderzak, ma parę innych udoskonaleń i oczywiście w nowszych wariantach posiadał też autopilota 2.0, a nawet 2.5, aczkolwiek z darmowym ładowaniem były tylko 2.0, o ile dobrze pamiętam. No i dlaczego wybrałbym taką naszą Red Kelly właśnie? Gdybym po raz kolejny szukał takiego samochodu, wybrałbym Red Kelly właśnie dlatego, że Red Kelly byłaby tańsza. Red Kelly jest już dobrym samochodem, bo mówię tutaj o wersji S85D. Żebyście też mnie źle nie zrozumieli, gdyby to była wersja P85D, to bym jej nie wybrał, dlatego że ona ma ten właśnie nieszczęśliwy, duży silnik z tyłu. Tutaj Wiktoria może pokazać, właśnie chłopaki go naprawiają. Natomiast w Tesli S85D zastosowano dwa małe silniki, też indukcyjne, ale bez bezpośredniego chłodzenia cieczą, w sensie bez chłodzenia cieczą chłodzącą. Jest tam tylko odbieranie temperatury olejem z silnika i poprzez wymienniki ciepła z oleju do cieczy chłodzącej. Dzięki temu jest bezpiecznie i ten samochód nie ma takich awarii, jakie znamy z tego właśnie dużego silnika. Oczywiście te silniki nie są totalnie bezawaryjne, ale ich awaryjność jest wielokrotnie mniejsza niż w tych modelach z dużym silnikiem. Dodatkowo te silniki są niesamowicie tanie w tej chwili. Taki silnik do Tesla Model S, czy przedni, czy tylni, możecie kupić w tej chwili za 2,5 tysiąca złotych w dobrym stanie, więc absolutnie nie ma sensu się tym tematem przejmować. Druga sprawa, która jest bardzo fajna w tych modelach, szczególnie mówimy tu o latach, o roku 15, jest taka, że nie mamy tej środkowej konsoli. Ja osobiście zdecydowanie wolę samochody bez środkowej konsoli. Tam, jeżeli nie wiem, czy pamiętacie, na starszych filmach, w tych samochodach między rokiem 12 a mniej więcej 16 jest takie po prostu korytko na dole i można sobie spokojnie rozłożyć nogi, przy okazji rzucić tam jakąś torebkę i mamy miejsce. A sama konsola, która pojawiła się w wersji poliftowej, wygląda nienaturalnie, wygląda jak doczepiona. Akurat tutaj taką mamy, to Wiktoria Wam przy okazji pokaże przebitki. Więc ja osobiście jestem zwolennikiem właśnie takiego modelu. No i od 15 roku doszło do jeszcze jednej zmiany, która ułatwia życie ogólnie w momencie, kiedy musicie ten samochód serwisować, a mianowicie położenie akumulatora 12V. Ja wiem, że z perspektywy użytkownika może to niewiele mówi, ale uwierzcie mi, że ten akumulator to jest swego rodzaju rewolucja, jeżeli chodzi o Teslę. Dlatego, że kiedyś akumulator znajdował się tam, w tej przestrzeni, był to akumulator AGM i każdorazowe wyjęcie go stamtąd to był po prostu problem. Zresztą nadal jest, bo my ciągle takie samochody jeszcze serwisujemy. Natomiast tutaj wymiana tego akumulatora 12V, czy jakiekolwiek obcowanie z nim, czy nawet odłączenie klemy tylko do celów resetu na przykład twardego, jest dużo prostsze niż w tamtym starszym modelu. Oczywiście, jeżeli Wam się trafi coś, co kiedyś było nazywane białym krukiem elektromobilności, czyli Tesla Model S, S90D z darmowym ładowaniem, to oczywiście jest biały kruk elektromobilności, w szczególności gdyby miał autopilota 2.0, aczkolwiek znowu przypominam Wam, że wielokrotnie mówiłem, że autopilot 2.0 i 2.5 Tesli
to były modele bardzo przejściowe, na których Tesla uczyła się robienia autopilota, natomiast autopilot 1 z monokamem może nie jest najlepszy pod względem świadomości sytuacyjnej, natomiast działa niezawodnie. Przez całą historię napraw mieliśmy z 3 awarie w ogóle autopilota pierwszej generacji, natomiast autopilot drugiej generacji stwarza sporo problemów, dlatego owszem, jest może niby lepszy, ma trochę więcej funkcjonalności, ale jest zdecydowanie bardziej zawodny niż autopilot pierwszej generacji. Gdyby darmowe ładowanie nie było dla Was żadnym priorytetem, no to tutaj zdecydowanie skierowałbym kroki w stronę nowszej architektury, czyli samochodów z bateriami 75 kWh lub 100 kWh. Samochodami, które już nie miały darmowego ładowania w pakiecie, ale bardzo często już po roku 17, czy tam w roku 18 miały już MCU2 i miały nowszą architekturę bateryjną, co dodatkowo pozwalało im się dużo szybciej ładować na superchargerach. Oczywiście wciąż Tesla, mimo iż przechodziła wiele liftów w międzyczasie i naprawdę ilość tych liftów, które były dokonywane w tych samochodach jest niesamowita i to czasami dotyczyło drobnych zmian, chociażby zmiany, nie wiem, konwertera DC do DC, czy jakichś paru innych drobnych elementów, czy klamek, to te samochody bardzo często się zmieniały i nawet jak sobie przejrzycie manuale Tesli, to zakres modelowy jakiegoś tam manualu na przykład dotyczy tylko 3 miesięcy produkcyjnych. Więc Tesla naprawdę bardzo ten samochód zmieniała. Ten samochód w zasadzie cały czas przez całą drogę swojego życia, bo można by powiedzieć, do roku 2021 był prototypem. Natomiast najlepszą wersją Tesla Model S, nie będącej modelem Palladium, jest rodzina Raven, czyli ta rodzina, która posiadała już silniki stałomagnesowe z przodu i ta rodzina, która posiadała już dużo lepsze zawieszenie. Te samochody to jest taka, powiedzmy, już chyba najwyższa możliwa emanacja starszej Tesli Model S, aczkolwiek w naszym zestawieniu żadnej takiej Tesli do 80 000 nie kupicie, więc na razie odkładamy ją na bok. Tylko chciałem o tym powiedzieć, że te samochody po prostu były najlepsze z najgorszych. Jeszcze jeden ważny aspekt dotyczący Tesli Model S bez względu na rocznik, bo to akurat też ma duże znaczenie. Gdybym szukał takiego samochodu, starałbym się szukać samochodu, w którym już ktoś dokonał upgrade'u MCU. MCU1 jest strasznie powolnym systemem, bardzo rzadko już update'owanym przez Tesla, czyli update'y do tego hardware'u pojawiają się bardzo rzadko już. On jest oparty na bardzo starej architekturze NVIDII. Pamiętajcie, że ona tak naprawdę została zaprojektowana gdzieś w okolicach 2010 roku, więc w obecnych czasach wygląda już trochę oldschoolowo. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że MCU2 jest szczytem technologicznym, ale zdecydowanie poprawia pracę infotainmentu w samochodzie, a dodatkowo dostajecie możliwość korzystania z Netflixa. Więc ja bym rekomendował, jeżeli już szukacie takiego samochodu, to sprawdźcie, czy w ofercie jest opisane, że samochód jest wyposażony w MCU2, bo jest to naprawdę niemały benefit, gdyż gdybyście chcieli dokonać sami takiej wymiany, albo inaczej w serwisie Tesli, to zapłacilibyście, jeżeli dobrze pamiętam, kwotę powyżej 8 000 zł, więc nie jest to kwota bagatelna. Dodatkowo, gdybyście chcieli to zrobić w zewnętrznym serwisie takim jak nasz, to zapłacilibyście jeszcze więcej. Kolejna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, to jest rodzaj zawieszenia. Ogólnie to może niekoniecznie zabrzmi rozsądnie, ale ja w wypadku Tesli wybrałbym zdecydowanie zawieszenie pneumatyczne. Abstrahując od tego, że zawieszenie pneumatyczne jest bardziej komfortowe, oczywiście, i ono tutaj w Tesli było na początku wzorowane na Mercedesie. W latach bodajże 12 do lat 15 z hakiem Tesla stosowała zawieszenie Continentala, później już to było Tesla Air Suspension, czyli autorskie w cudzysłowie rozwiązanie Tesli. Dlaczego bym tak zrobił? Zrobiłbym tak dlatego, że Tesla Model S występowała w większości wypadków z zawieszeniem pneumatycznym. To zawieszenie pneumatyczne jest dobrze znane, jest bardzo dużo firm, które regenerują to zawieszenie i jest dobra dostępność części. Standardowe zawieszenie w Tesla Model S, mówimy tutaj o całym zestawie, kosztuje tyle samo, albo niewiele mniej, co miech z amortyzatorem. Mówimy tutaj o kompletnie nowym sprzęcie kupowanym w Tesli. Więc w najgorszym wypadku, nawet gdybyście nie chcieli tego regenerować, możecie kupić nowe i będziecie mieli zawieszenie pneumatyczne. Oczywiście zawieszenie pneumatyczne posiada też inne problemy, chociażby w postaci kompresora, który też czasami ulega awarii, ale z drugiej strony, no ja już wolę mieć zawieszenie pneumatyczne z regulacją wysokości pojazdu i nie przejmować się tym, że później będę szukał amortyzatorów gdzieś w panice, których tak naprawdę w aftermarkecie prawie w ogóle nie ma. Między innymi z tego względu, że po prostu tych samochodów z zawieszeniem standardowym było bardzo niedużo. Co do pochodzenia, przypominam, i to mówiłem na każdym materiale dotyczącym chyba każdego modelu Tesla, natomiast gdybyście nie oglądali innych odcinków, a interesuje Was Tesla Model S, to tylko przypominam i znowu odsyłam Was do innych materiałów na naszym kanale. Nie kupujemy Tesla Model S ze Stanów Zjednoczonych. To szczególnie w wypadku tego pojazdu, jeżeli ktoś Wam jeszcze powie, że ten samochód ma darmowe ładowanie, jest to bójda na resorach,
I broń Boże, nie dajcie się na to skusić. Taka Tesla Model S ze Stanów Zjednoczonych, szczególnie mówimy tu o starszych modelach, to jest spory problem, który będzie się za Wami ciągnął tak naprawdę do momentu sprzedaży tego samochodu, jeżeli w ogóle zdołacie go sprzedać. Dodatkowo, podsumowując Tesla Model S, przypominam, że tak jak i w wypadku innych samochodów, a w tym wypadku jeszcze bardziej, dostępność wiedzy, dostępność części, łatwość naprawy i wiele innych aspektów związanych z taką obsługą tego pojazdu jest naprawdę gigantyczna. Gdybyśmy to porównali do jakiegokolwiek innego samochodu elektrycznego, absolutnie nie ma tu porównania. Absolutnie wszystko jest do tego samochodu dostępne, oprócz oczywiście tego nieszczęsnego zawieszenia standardowego. Jest niesamowita dostępność części aftermarketowych, czyli mówimy tutaj o częściach innych producentów niż Tesla. Te części można wciąż kupić w Tesli, więc jeżeli chodzi o dostępność produktów do serwisowania tego samochodu, pod tym względem jest super i tutaj nie można narzekać. Natomiast z drugiej strony chciałem Wam też przypomnieć, że Tesla Model S bez względu na rocznik do roku 2020 jest w zasadzie samochodem prototypowym, zrobionym trochę na prędce, wykonanym w Ameryce, to jest mało seryjny pojazd. Tak naprawdę Tesla Model S, jeżeli dobrze liczyłem po winach, i Tesla Model X razem powstało niewiele ponad 1 000 000 sztuk, więc musicie pamiętać, że to jest samochód powiedzmy manufakturowy, a nie aż tak bardzo fabryczny, na przykład, czy tam powiedzmy nieprodukowany na takim poziomie przemysłowym jak Tesla Model 3 czy Tesla Model Y. Tutaj nie ma absolutnie żadnego porównania. Zresztą między innymi dlatego Tesla prawdopodobnie zaprzestała produkcji tego modelu, bo to po prostu jest zupełnie inny sposób produkcji, który wymaga zabezpieczenia tych samych źródeł logistycznych, tego samego typu dostaw, kontroli jakości, mnóstwa innych rzeczy. W sytuacji produkowania 20-30 tysięcy rocznie to po prostu się nie opłaca. Mimo iż ja darzę ogromnym sentymentem te modele, to oczywiście doskonale rozumiem decyzję biznesową Tesli, chociaż mam nadzieję, że oczywiście Tesla z czasem coś ciekawego w tym segmencie jeszcze nam pokaże. Gdybym szukał samochodu, w którym oczekiwałbym komfortu, w którym oczekiwałbym relatywnie, podkreślam bardzo mocno, niskiej awaryjności, bo Tesla Model S, i to jeszcze raz podpowiem, to jest samochód z tej rodziny jeden z najbardziej awaryjnych. Mówimy tu o rocznikach 12-20. Tylko Tesla Model X jakby przewyższa Tesla Model S pod względem awaryjności. Więc jest to samochód, raczej nazwałbym go awaryjnym, raczej musicie się przygotować na większe koszty, raczej dosyć często będziecie musieli odwiedzać serwis. Nasza rekomendacja ogólna dotycząca serwisowania Tesla Model S mówi, żebyście przyjeżdżali na sprawdzenie samochodu raz na pół roku. Gdybym szukał komfortu i ceny jednocześnie, to szukałbym czegoś w rocznikach 17-18, czyli przed wyjściem wersji Raven, ale już raczej z MCU-2, na nowszym typie zawieszenia i z nowszym środkiem. Macie wtedy samochód, w którym jeździcie w miarę komfortowo, który jest oczywiście znowu bardzo relatywnie mówiąc świeższy i jest szansa, że będzie z mniejszym przebiegiem. Gdyby była szansa znaleźć coś z przebiegiem poniżej 150 czy nawet w okolicach 100 000 km, no to mogłaby być fajna okazja i myślę, że samochód nie byłby bardzo zmęczony. Natomiast tak czy siak, kupując taki samochód, musicie być przygotowani na pewne wydatki, ale o tym opowiem troszeczkę później. Gdybym szukał Tesli z darmowym ładowaniem i gdybym miał ograniczony budżet, a nie chciał się wpakować w problem, to szukałbym Tesli Model S w roczniku 15 do 16, czyli przedliftowej, ale z 2 małymi silnikami, gdzie prawdopodobieństwo dużej awarii jest mniejsze niż w tej Tesli z dużym silnikiem z tyłu. I tak naprawdę tak bym ograniczył swój wybór. Przypominam tylko jeszcze raz, że ja osobiście już w ogóle Tesla Model S, szczególnie tej starszej, bym nie kupił, bo mam swoje z nią doświadczenie. Zresztą jak widzicie, serwisujemy też tych samochodów całkiem sporo. Kiedy kupujecie samochód, a szczególnie starszy, taki jak Tesla Model S, to myślę, że pozycją obowiązkową jest przyjechanie do takiego warsztatu jak jeden z naszych warsztatów EV Repair i sprawdzenie tego samochodu przed zakupem. Zapraszam Was też do obejrzenia ostatniego materiału, który nakręciliśmy razem z Danielem na jego kanale. Jest to materiał na temat Cebula Deal, czyli Tesla Model S, która została kupiona przez naszego kolegę Konrada, który po prostu postanowił ją zrobić po jak najniższym koszcie. I na koniec dnia, gdy wzięliśmy ten samochód na podnośnik, okazało się, że tam trzeba naprawdę sporo pieniędzy włożyć, żeby go przywrócić do stanu fabrycznego. I myślę, że dlatego warto każdorazowo taki samochód przed zakupem sprawdzić w warsztacie, który się na tym zna, który ma pojęcie i jest w stanie Wam wykazać, co jest do zrobienia, żebyście mieli świadomość lub moc negocjacyjną w stosunku do sprzedającego, gdy będziecie ten samochód kupować, bo obawiam się, że będzie Wam bardzo ciężko znaleźć samochód, który nie będzie wymagał wkładu z Waszej strony. Więc jeszcze raz przypominam, EV Repair, a przy okazji oczywiście nasza aplikacja EV Repair Finder, na której możecie znaleźć nasze warsztaty na mapie i możecie się z nimi na taką wizytę umówić. Słuchajcie,
Mały update tylko odnośnie materiału, który nagrywaliśmy już wielokrotnie. Wiktoria Wam umieści linki do starszych materiałów, także proszę przejrzyjcie, bo tam te informacje dotyczące serwisowania się nie zdewoluowały. A ja dzisiaj Wam dziękuję za oglądanie i serdecznie zapraszam do subskrypcji naszego kanału, bo Wasze subskrypcje to jest to, co pozwala nam się rozwijać, a mi ciężej pracować. Trzymajcie się, cześć!